W serii Gothic nie ma chyba bardziej kluczowego wydarzenia politycznego niż upadek Królestwa Myrtany. Choć nie jesteśmy naocznymi świadkami tego jakże istotnego wydarzenia, tak w trakcie ogrywania dwóch pierwszych odsłon mogliśmy zauważyć dość nieciekawą sytuację Królestwa Myrtany. Zaś sam król Robert II coraz częściej podejmuje fatalne w skutkach decyzje. Często jeśli myślimy o upadku jakiegoś państwa, to przed oczami mamy sceny rodem z filmu Upadek. Totalny chaos, porażka nadchodzi bardzo szybko i niemal każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dalsza walka nie ma sensu. Jeśli zagłębimy się w historii, to znajdziemy analogiczne wydarzenie chociażby w 1814 roku, kiedy to po raz pierwszy Napoleon stracił władzę. Cesarz Francuzów do ostatniego dnia marca tegoż wspomnianego roku myślał, że jest w stanie pokonać szóstą koalicję antyfrancuską. Jednak w rzeczywistości koniec jego rządów nastąpił nagle. Jednak upadek państwa Roberta II nie nastąpił od razu, a raczej był stopniowy, zaczynając od początku wojny z orkami, gdzie pokonanie tychże istot w konwencjonalny sposób było niemożliwe, ale zanim przejdziemy do konfliktu, który doprowadził ostatecznie do upadku Myrtany, to najpierw należałoby przedstawić zarówno początki Roberta II jako władcy, jak i samego Zjednoczonego Królestwa. W intrze pierwszego Gotika dowiadujemy się, że Robert II zjednoczył Królestwo Myrtany pod swoim panowaniem oraz że pokonał wszystkich wrogów tegoż królestwa poza hordami orków. W grze nie jest to w żaden sposób wyjaśnione, jak Robert zdołał zjednoczyć królestwo oraz jak wyglądało ono przed tym wydarzeniem. Niestety, pod tym względem lore serii Gothic wypada dość słabo. Szerzej o problemach gier Piranii opowiadam w tym odcinku. Jak zapewne wiecie, Piranie to zespół niemiecki, więc całkiem sporo jest tutaj odniesień do wydarzeń z historii Niemiec. To też możemy założyć, że podobnie jak małe państewka niemieckie zostały w trakcie XIX wieku zjednoczone w jedno superpaństwo, tak możliwe, że sama Myrtana składała się z mniejszych księstw i własności szlacheckich. W przypadku Niemiec osobą scalającą wszystkie królestwa, księstwa i drobniejsze państwa w jedno był premier Prus Otto von Bismarck, zaś w przypadku Myrtany oczywiście Robert II. Niewykluczone, że w trakcie jednoczenia Myrtany aktywny udział brała szlachta, która wyczuwała w tym procesie szansę na zwiększenie swoich wpływów i co najważniejsze, powiększenie swojego bogactwa. Po pokonaniu wrogów wewnętrznych, Robert II zabiera się za to, za co bierze się władca świeżo zjednoczonego państwa, czyli za podboje nowych ziem. Pierwszą wyprawą na obce ziemie była inwazja na Nordmar, który został podbity, a Myrtana zdobyła kontrolę nad kopalniami z cenną magiczną rudą. Dzięki tej operacji Królestwo Robara umocniło się na północy i zdobyło dostęp do rudy, z której powstawało myrtańskie Wunderwaffe, które miało zmienić przebieg następnych kampanii. Jak nic twórcy Gotika muszą być Niemcami. 3 lata później wojska królewskie najechały Warant i rozgromiły armię Gelona i Luckora. Nie Bala Luckora. W słynnej bitwie pod Warantem dzięki tej kampanii wsławił się generał Lee. To błyskotliwe zwycięstwo było apogeum świetności Królestwa Myrtany. Od tej chwili Robert II stał się najpotężniejszym władcą na kontynencie. Jednak czas chwały nie trwał zbyt długo. Król pokonał wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. 2 lata po pokonaniu Warantu na dalekiej północy nastąpiła sroga zima. Przyczyniła się ona do pogorszenia się warunków życiowych dla ludu zamieszkującego tą krainę, czyli orków. Niejako zmuszeni szukać nowych, żyznych ziem, postanowili najechać południe kontynentu. Orkowe hordy zajęły północną krainę Nordmar i przejęły kontrolę nad kopalniami magicznej rudy. Choć Nordmarczycy stawiali zacięty opór, to nie byli w stanie pokonać orkowych armii. Po utracie kontroli nad kopalniami magicznej rudy na północy, Robert postanowił wydać kontrowersyjne prawo, które głosiło, że każdy przestępca, niezależnie od występku, który popełnił, zostanie zesłany do ostatnich kopalni magicznej rudy na wyspie Korinis. Świadkiem tych wydarzeń był niejaki Marvin, który bacznie interesował się polityką wewnętrzną państwa. Oczywiście decyzja ta wpłynęła negatywnie na postrzeganie króla, to też niezadowolona szlachta postanowiła spiskować przeciwko monarsze. Na negatywne nastroje w królestwie wpłynęły jeszcze wieści o zniszczeniu floty królewskiej w bitwie o wschodni archipelag. Ostatnią nadzieją był błyskotliwy generał Lee, który cieszył się wielkim szacunkiem wśród żołnierzy, jednak nawet on nie był w stanie zatrzymać orkowych armii. Zatem król wysłał do Korinis swoich zaufanych magów, aby ci otoczyli górniczą dolinę czarodziejską barierą. Jednak coś zakłóciło delikatną strukturę magiczną i pod barierą znalazło się znacznie więcej ziem niż przewidywano. Oczywiście magowie zostali uwięzieni pod magiczną kopułą i nie mogli już pomóc Robarowi w walce z orkami. Więźniowie, którzy znajdowali się wewnątrz bariery, szybko wykorzystali chwilę zamieszania i przejęli władzę w dolinie, jednocześnie zabijając królewski personel.
Robard II, wielki monarcha, od teraz musiał układać się z bandą przestępców, aby zdobyć cenną magiczną rudę, która miała odmienić bieg wojny. Maniakalna obsesja króla o Wunderwaffe raczej nie świadczyła o dobrym przebiegu wojny. W międzyczasie dochodzi do pałacowego spisku, w następstwie którego jeden z najwaleczniejszych i oddanych królowi generałów zostaje zesłany do kolonii karnej. Morale żołnierzy po tej decyzji spada w zastraszającym tempie. Po 5 latach walk orkowie przeganiają ostatnie oddziały królewskie z Nordmaru i zajmują zachodnią część Myrtany. Los Warantu zdawał się być przesądzony, kiedy orkowie zbliżyli się do Trellis. Wówczas to ostatnie siły zmuszone zostały do opuszczenia swych garnizonów na pustyni. Wojska te pomóc miały w obronie centralnej Myrtany. W czasie, kiedy kontynentalne królestwo trawione jest przez wojnę, to niewielka wyspa Korinis niesamowicie się bogaci na handlu magiczną rudą oraz faktem, że jest to ostatnie miejsce, które nie zostało najechane przez orków. Ci zaś są uwięzieni pod magiczną barierą. Jednostkami specjalnymi, które dawały rady w starciu z orkami, byli paladyni. Dzięki geniuszu strategicznemu Ingmara, wojska króla na krótką chwilę przechodzą do kontrofensywy. I jednak nie wpływał ona na przebieg działań wojennych i tylko na jakiś czas zatrzymuje natarcie orków na centralną oraz wschodnią Myrtanę. Ale nie zapominajmy, że kluczowe znaczenie dla przebiegu wojny będzie mieć niewielka wyspa Korinis. Po 10 latach wojny oraz istnienia magicznej bariery, do kolonii karnej zostaje zesłany pewien skazaniec, który miał odmienić los wielu setek. Tym skazańcem był bezimienny, który dzięki swojemu sprytowi oraz determinacji był w stanie zniszczyć magiczną barierę i uwolnić kilkuset skazańców. Przy okazji zniweczył system, który funkcjonował dzięki Gomezowi. Więc wygranie wojny bez magicznej rudy byłoby problematyczne. Dodatkowo do Korinis zaczęli ściągać byli skazańcy, drobni przestępcy, jak i prawdziwi bandyci i typy spod ciemnej gwiazdy. Sytuacja na froncie wyglądała bardzo źle, więc król dokonał wydawałoby się racjonalnego posunięcia i wysłał swych najlepszych ludzi do Korinis, aby opanować sytuację oraz zabezpieczyć dostawę magicznej rudy. Dwór królewski w Engardzie nie był świadomy zagrożenia, które czekało w górniczej dolinie. Na miejscu paladyni przejęli władzę na wyspie i de facto wprowadzili reżim wojskowy. Lord Hagen wysłał do kolonii kapitana Garonda z niewielką grupą ludzi, sądząc, że największym zagrożeniem w dolinie będą grupy rzezimieszków. Nikt nie spodziewał się hord orków oraz tym bardziej smoków. Na miejscu grupa Garonda rozpoczęła wydobycie magicznej rudy, tyle że teraz w znacznie mniejszej ilości niż w czasach magicznej bariery. Nagle stary zamek w dolinie zaatakowały smoki, a orkowe hordy rozpoczęły oblężenie tegoż obiektu. Gdyby złych informacji było aż nazbyt mało, Garond stracił kontakt z grupami wydobywczymi, a jak wiemy, zabezpieczenie magicznej rudy było głównym celem ekspedycji paladynów. Mała ich grupa została uwięziona w górniczej dolinie, natomiast większa, przez wzgląd na ingerowanie w wewnętrzne sprawy wyspy, szybko popadła w konflikt z lokalnym właścicielem ziemskim, Onarem. Gdyby tego było mało, to na wyspie coraz większym problemem są byli skazańcy, którzy teraz zajmują się rozbójnictwem i szeroko rozumianym bandytyzmem. Niemały problem stanowią też piraci. Wszystkie te wydarzenia mają miejsce 30 dni po zniszczeniu magicznej bariery. Wszystko zmienić próbuje niedawno uratowany bezimienny, jednak sytuacja dla Królestwa Myrtany wygląda naprawdę beznadziejnie. Kiedy bezimienny szykuje się do rozprawienia z Krukiem oraz smokami, wojska Robara II starają się wszelkimi siłami zatrzymać orków pod Faring. Co ciekawe, pierwsze ataki na twierdzę zostają odparte. Wszystko dzięki magii runicznej paladynów. Jest to ostatnie Wunderwaffe, gdyż od dłuższego czasu Myrtana nie otrzymała ładunków magicznej rudy. Tymczasem sytuacja na wyspie Korinis jest patowa, gdyż paladyni z zamku w dolinie utknęli i nie mogą nijak nadzorować wydobycia magicznego surowca, zaś załoga miasta Korinis musi mieć się na baczności, gdyż konflikt między nimi a najemnikami stale się zaostrza. Dodatkowo coraz mocniej dają się we znaki działania lokalnych bandytów. Bezimienny po pokonaniu Kruka oraz smoków musi wydostać się z wyspy i pokonać smoka ożywieńca na dworze Irdorat. Lord Hagen planuje odbić zamek w górniczej dolinie i uratować resztę paladynów, jak i zabezpieczyć ładunek magicznej rudy. Orkowie od jakiegoś czasu szykują się do złamania oporu ludzi w zamku oraz pełnej inwazji na resztę wyspy. Bezimienny, zebrawszy drużynę, uprowadza statek paladynów i udaje się na wyspę Irdorat. Jest to moment przełomowy, gdyż ostatecznie upada Korinis. Paladyni nie są w stanie obronić się przed orkami, ani w żaden sposób wydostać z wyspy i powrócić na kontynent. Cała wyprawa okazuje się fiaskiem i jedną z największych klęsk w historii Myrtany. Po pokonaniu smoka ożywieńca pojawia się Xardas, aby przejąć fragmenty mocy Beliara.
Kiedy oddziały królewskie fanatycznie bronią resztek Myrtany, nekromanta niszczy magię runiczną, pozbawiając paladynów ostatniego jobłka w rękawie. Bez najlepszych dowódców wojskowych jak Lord Hagen czy Ingmar, morale żołnierzy całkowicie się załamują, a jednostki specjalne jak paladyni nie mają już magii runicznej ani nowej broni z magicznej rudy. Najpierw upada forteca Faring, później Cape Dan oraz Ardea. Niemal całe królestwo znalazło się pod panowaniem orków, którzy przeprowadzają ostatnią ofensywę i okrążają stolicę Myrtany, Vanguard. Król w ramach desperacji nakłania magów do stworzenia magicznej bariery wokół stolicy, aby zatrzymać zielonych. Ostatecznie dwór, żołnierze oraz resztka mieszkańców stolicy zostają uwięzieni pod magiczną barierą wraz ze sporą grupą orków. 10-letnia wojna została przegrana i tak oto upadło niegdyś potężne królestwo Myrtany. I to tyle na dziś. W następnym odcinku mówimy sobie, kto byłby najlepszym królem Myrtany. Zatem podawajcie swoich kandydatów w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Zatem trzymajcie się, cześć! No to witamy na pokładzie.